Dzień dobry moi drodzy, widzowie Dom i Drewno. Kontynuujemy budowę naszego tarasu, tym razem od pracy na pilarce. Robię tutaj testy, ponieważ zastanawiałem się długo, jak wykonać tą deskę zamykającą sam taras i wymyśliłem, że zrobimy to jednak w pionie, nie w poziomie, w pionie i ten wręk, który tutaj będziemy wykonywać, to będzie wręk dolny, pod który włożymy zabudowę tarasu. No i tu też się zastanawiałem tak naprawdę zarówno z czego to wykonać, jak i jak to wykonać. Tutaj zobaczcie, mamy bardzo długie deski z egzotyka, ponieważ wybór padł właśnie na egzotyk, a nie na kompozyt. To wytłumaczę również jeszcze w dalszej części filmu. No i tutaj zrobimy sobie właśnie takie wręgi. I tak później myślałem, że teoretycznie prościej może byłoby to zrobić na jedno przejście na frezarce dolnowrzecionowej, ale jak sami się zaraz przekonacie, to wniesiemy jeszcze dłuższą deskę, która naprawdę nie sądziłem, że takie elementy będziemy tutaj obrabiać. Zobaczcie, z tyłu jest przestawiona szlifierka. Tam, gdzie ja teraz stoję, jest przestawiona taka szafka, ponieważ potrzebowaliśmy 4,5 metra przy wejściu na pilarkę i 4,5 metra na wyjściu z samej tarczy. No więc kurczę, kończy mi się warsztat, słuchajcie. No tutaj jest maks, co jestem w stanie obrobić. Jedyna opcja jeszcze byłoby wycinać ścianę albo pracować w przejściu. No ale praca wre. I nagranie szybkie z ręki, bo nie ma czasu. Przykręcamy tą oto deseczkę. No i oczywiście Jarek wymyślił tak, żeby nie było widać systemu montażu tej deski. No i wymyśliliśmy sobie montaż na kątownikach, ale od spodu. I tutaj oto łoże. Bardzo dziękuję, Kasia. Nikt się nie mógł tutaj wcisnąć. Oprócz Kasi. Wielkie dzięki. I słuchajcie, legary mamy poprzykręcane. Tutaj może nie będzie widać, czekajcie, może uda mi się pokazać z tej strony. O. Czyli mamy kątownik i kątownik był przykręcany właśnie od spodu do legarów aluminiowych. Tadam! I dało się to zrobić. I deseczka, słuchajcie, przykręcona. Lecimy dalej. No i system montażu deski drugiej. Mamy sobie piękne dystanse. Oczywiście z egzotyka, przykręcone tak na szybko tylko do aluminium, czy przez aluminium. Tutaj mamy otwory montażowe. A tutaj mamy kolejny dystans. I będzie to taka konfiguracja. Cyk i zamontowane. Ok, temat ciężki. Jak widzicie, tutaj jest to robione w taki sposób, że przykręcamy się od spodu i jedynym miejscem jeszcze dostępnym jest właśnie ten wyłaz. I tak pomyśleliśmy, że jednak tutaj zrobimy, słuchajcie, miejsce, które pozwoli nam, że tak powiem, dostać się do środka. Więc egzotyki przy kompozycie z jednej i z drugiej strony i jeden taki inspekcyjny wyłaz będzie zrobiony specjalny. Słuchajcie, no trzeba przewidzieć, że coś tam się, nie wiem, wydarzy, wpadnie, cokolwiek. Dobra, tak to wygląda. Jedziemy dalej z pracami. I kolejny panel. Teraz zaczynamy od narożnika. Pójdziemy w tamtą stronę. Zobaczcie, tak to wygląda. Czyli mamy kompozyt, jest połapany na listwy. Te kątowniki złote u góry, one będą przyczepione tutaj do tej deski górnej. Jeszcze będzie kątownik złapany na dole, żeby ten panel się nie mógł odginać. A to miejsce tutaj jest dlatego puste, że musimy się minąć z tymi podporami. Także takimi panelami pojedynczymi będziemy sobie iść. Klik i będzie gotowe. I czas na podsumowanie kolejnego odcinka z budowy naszego tarasu. Jak widzicie, jedna strona, druga i prawie że trzecia jest skończona. Tam po waszej
lewej widzicie jeszcze chyba ze 2 metry jest niewykończone. Zaraz Wam powiem dlaczego. No a teraz po kolei. Czy warto się bawić z takimi rzeczami? Myślę, że na to musicie już sobie sami odpowiedzieć. Jeśli klient Wam zapłaci za taką pracę, tak wykonaną, no to jak najbardziej. Jeśli robicie to dla samego siebie, jest oczywiście własna satysfakcja, że w moim przypadku nie widzę, jak to jest połączone. Nie ma żadnych wkrętów widocznych na deskach tarasowych, ani z zewnątrz. I muszę tutaj przyznać, że czasami jak spojrzę na to, to sam się bym zastanowił, kurde, no ale jak? Przecież nie ma tutaj żadnych na klik połączeń, że jest coś dopchane i nie jest to prosty temat. Pamiętać trzeba, że tutaj tą deskę, cześć Satiku, pamiętać trzeba, że te deski, te panele tutaj, które tutaj łączymy, one są 45, prawie pół metra od ziemi, te tutaj boczne. I musimy je zamocować zarówno na górze, do tego wręgu tej deski tutaj czołowej, jak i na dole, żeby nie można było, że sobie stuknę, ktoś, nie wiem, będzie przejeżdżał, będę tutaj nie może, na przykład taczką walnę i to mi na przykład wpadnie. Więc jest tutaj sporo takich miejsc, które trzeba przemyśleć i wymyślić właśnie metodę połączenia. Chodź tutaj, Sati, chodź, hop, no chodź tutaj, pokaż, że umiesz się słuchać. No dalej, chodź, no chodź tu. Bunt. Ona jak widzi rękawiczki, to no właśnie, chodź tutaj. Chodź, no chodź tutaj. Dalej, właśnie. I słuchajcie, samo połączenie deski egzotycznej z deską kompozytową, naprawdę długo się zastanawiałem nad kwestią właśnie tej deski pierwszej, tej deski czołowej, ponieważ zależało mi również na takim wzmocnieniu tego miejsca. Chodzi o to, że jeśli ktoś będzie chciał stanąć tutaj nogą, to bez problemu może to zrobić. Zarówno tutaj wzdłuż desek, jak i tutaj właśnie od ich czoła. I nic mądrego nie wymyśliłem, powiedzmy, jeśli bym chciał zrobić to tylko i wyłącznie z kompozytu, ponieważ ten system, który my tutaj wybraliśmy, ma ten wręg wzdłuż desek. Sati, dobra, już, spokój. I ja nie chciałem ciąć tej deski, żeby odsłaniać rdzeń, ale też nie chciałem, żeby ten wręg był widoczny. Dlatego zdecydowałem się zasłonić go. Widzicie oczywiście jeszcze różnicę koloru, ale pamiętajcie, że te egzotyczne deski nie są niczym pokryte, żadnym olejem, lakierem, woskiem, niczym. Więc tutaj przyjdzie słońce, przyjdzie woda i to spokojnie wejdzie tutaj patyna. Dalej, puść mnie. No puszczaj. I ona się wyrówna, po prostu zszarzeje i myślę, że to będzie dobra droga. Teraz tamto miejsce. Dlaczego nie jest jeszcze skończone? Widzieliście jedno miejsce, gdzie chyba Arek tam się wsuwał. Jest taki wyłaz zrobiony, żebyśmy mogli wejść na środku tarasu, ale też pomyślałem, że tutaj tam jest prąd doprowadzony i że tutaj również w ten sposób zrobię, że jedno takie krótkie pole zrobię, będą 2 wkręty na dole, tutaj przy ziemi, więc ja tak naprawdę tylko będę wiedział, gdzie sobie to mogę wykręcić i mogę się wczołgać. Te pół metra to jest na tyle miejsca, że spokojnie nawet dorosła osoba sobie tam wejdzie i sobie poradzi. I jeszcze jedna rzecz, dlaczego tutaj nie skończyłem? Ponieważ w tym miejscu na środku, czekajcie, pokażę Wam, tu mniej więcej, tutaj, tu jestem, będą schody. Będą schody i to już spoileruję kolejny odcinek, ale te schody również chcę zrobić tak, żeby nie było widoczne, w jaki sposób one są zamocowane, a chcę, żeby oczywiście były mocne i mam już pomysł w głowie,
zapraszam na kolejny film, więc tam będę mógł sobie wejść, żeby coś tam jeszcze wzmocnić i pokażę Wam oczywiście, jak to sobie wymyśliłem. Także tak się to prezentuje. Myślę, że wyszło bardzo, bardzo fajnie. Również ten tutaj odstęp, który jest dookoła, to też jest, słuchajcie, genialne miejsce, zarówno woda sobie będzie tamtędy spływać, ale cały piach, który oczywiście pies wnosi, stanę nogami tutaj z piachu, wszystkie brudy, zanieczyszczenia spokojnie można, że tak powiem, tymi szczelinami usuwać. To jest świetna rzecz. Również myślę, że tutaj ten układ pionowy fajnie to wygląda. Dlaczego nie poziomy? Może jeszcze tak. Ponieważ na początku mam chyba 20 cm do tarasu, a tutaj jest prawie 50. Gdybym ciągnął to poziomo, no to byłby problem w pewnym momencie, że ta deska ma chyba 14 cm czy coś koło tego, więc wiecie, te uskoki byłyby zbyt duże. A tutaj, dochodząc tymi deskami w pionie, mogłem sobie wypuszczać i regulować tak, żeby dojść te parę centymetrów nad ziemią. Oczywiście nie dotyka to. No i tyle. Ja się cieszę, że kolejny etap za nami i zapraszam w takim razie już na kolejny film. Zrobimy schody, a później możemy otwierać szampana i nie wiem, wprowadzać się, nie? No bo tutaj cały czas na tarasie staramy się jeszcze nie zagracać go. Do zobaczenia. Cześć.